Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja jestem Dariusz Mietlicki, jestem dyrektorem Międzynarodowym Klubu DuoLive. Dla tych z Was, którzy mnie nie znają, jeśli jeszcze mnie nie znacie, to gorąco zachęcam, słuchajcie, wyszukajcie na YouTubie moje imię, nazwisko, zobaczycie, kim jestem w DuoLive, dlaczego mam taką czelność, śmiałość prowadzić dzisiejszy webinar i przedstawić Wam niesamowitych gości. Także gorąco Was zachęcam, bo poznacie trochę wspaniałej też historii DuoLive, a dzisiaj o tej historii DuoLive będzie dużo, bo mam dwie osoby ze sobą, fantastycznych ludzi, niesamowitych liderów, ludzi, którzy przewodzą ogromnymi zespołami na co dzień, mają do czynienia, wiecie, już od dziesiątek lat z pracą z ludźmi, ze szkoleniami, z motywacją, z dużymi finansami, z dużą transformacją ludzkiego życia. I to są ludzie, którzy cały czas, słuchajcie, mają to serce na dłoni, żeby pomagać ludziom i naprawdę robią to na wielką skalę. Więc mamy ogromne szczęście, żeby dzisiaj, niby w takiej trochę, wiecie, luźniejszym klimacie, ale jednak, żeby naprawdę dużo się nauczyć, więc też weźcie coś do notowania, abyście mogli, moi drodzy, sobie robić notatki, bo na pewno ich wiedza jest warta miliony. A te dwie osoby, które chciałbym powitać, to jest współzałożyciel, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej DuoLive SA, Piotr Pacyga. Witam Cię, Piotrze. Witaj, Dariuszu, witajcie, kochani. Hello. Cześć. A druga osoba, miło, że jesteś z nami. Druga osoba to jest, moi drodzy, prezydent klubu DuoLive, Tomasz Zabawa. Tomku, witam Cię serdecznie. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Nawet tych kąpiących się w wannie, co tutaj czytamy na czacie, że warto się kąpać, wiecie, brać prysznic, czy się kąpać w wannie i słuchać webinar, że dobra opcja. I to jeszcze tłumaczone przez inteligentną, sztuczną inteligencję, tak, przez inteligentną platformę chciałem powiedzieć, ale na tej platformie jest sztuczna inteligencja, która nas przed tym Zoomem poprosiła o to, abyśmy mówili krótkie zdania i robili przerwy. Więc jeżeli będziemy tak mówić i sobie przypominać o tym, o co prosiła nas sztuczna inteligencja, to nie miejcie nam tego za złe, że będziemy nieraz mówić wolniej. Tak jest, to prawda, będziemy mówić wolniej, ale z wysoką energią. Moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj, ponieważ, słuchajcie, smutna wiadomość. Mamy ostatni BDS International Online w tym roku. No ale teraz, panowie, pytanie, na ile to jest smutna wiadomość, na ile właśnie z tej wiadomości możemy coś radosnego wyciągnąć? No, na pewno jest to ostatni International Online w tym roku, ale przez to myślę, że bardzo wyjątkowy, ponieważ bardzo, słuchajcie, no samo najlepsze zostawiamy na koniec i bardzo dużo dowiecie się na tym BDS-ie niesamowitych informacji. Więc może zapytamy najpierw Piotra, może Piotrze, ty byś pierwszy mógł powiedzieć nam, co dla ciebie jest takiego ekscytującego, jeśli chodzi o ten podsumowanie roku i coś, co może na przykład będzie ogłoszone na BDS-ie, coś nowego, czego będziemy mogli się spodziewać? Ale dobra, ale tu jakby Piotr, ja bym chciał, żebyś zapamiętał to pytanie, o co cię poprosił Darek, bo mimo wszystko chciałbym się troszeczkę wbić przed ciebie. Dobra. Bo tutaj jakby pozwalam ci, Tomaszu. Super, bo zauważyłem, że Darek w swojej skromności tak jakby powiedział o sobie dość mało, ale chciałbym wam, moi drodzy, uzmysłowić, że Dariusz, który jest tutaj razem z nami, jest niesamowitym, dla mnie przede wszystkim, ale to jest dla bardzo wielu osób, niesamowitym przykładem leadershipu i wiedzy na temat naszej branży i nie tylko. Ja jestem przeogromnie zaszczycony, że dzisiaj razem ten webinar możemy razem poprowadzić, bo Darek naprawdę jest bardzo mocno zajętą osobą, a mimo to znajduje czas zawsze na to, żeby wspólnie działać na rzecz dobra nas wszystkich.
I poza tym ja też się troszeczkę stresuję, bo nie na co dzień występuję na różnego rodzaju Zoomach, czy webinarach, czy scenie z jednym ze współzałożycieli, który tutaj Prawda. jest Piotr i Dorzuciłeś teraz do ognia. jestem troszeczkę zestresowany całym tym tematem, bo Piotr jakby nie było, jest tutaj dla mnie systemowym wzorem i jakby wszystko musi grać i to dla mnie zawsze był wzór, że wszystko Tak. musi grać, dlatego staram się tutaj Tak. jakby trzymać taki sznyt, że wszystko musi być tak, jak powinno być. Ale zobaczcie, to wrócę do tego pytania, Tomku. Bardzo Ci dziękuję za to docenienie. Wiecie, my tak jak rodzina, bo po prostu tak blisko ze sobą współpracujemy, ale zawsze pozostaje właśnie oprócz tej wspólnej, bliskiej relacji też ten szacunek, bo wiemy, co za nami stoi. I naprawdę, słuchajcie, wiecie, no gdybyście naprawdę wiedzieli, to, co my przeżyliśmy i jaka wiedza za nami stoi, to powiem wam, że nawet po prostu ja bym wyskoczył z tej wanny po prostu po ten notatnik, żeby robić notatki. W ogóle, słuchajcie, kto z was jest wdzięczny za to, że mamy właśnie współzałożyciela DuoLive ze sobą i numer 1 top lidera klubu DuoLive? Dajcie znać na czacie, kto z was po prostu jest wdzięczny za to i wiecie, energia was rozpiera, żeby po prostu usłyszeć już, co mają do powiedzenia. No, zobaczcie. Także Piotrze, dekada za nami, zamknięcie roku jubileuszowego, 10 lat DuoLive. Co to był za niesamowity rok? Co to była za dekada? Jakbyś w ogóle to podsumował, bo wiem, że będzie też sesja zarządu na BDS online i ten BDS trochę będzie takim podsumowaniem tego roku jubileuszowego, ale jak ty byś podsumował ten rok? Kochani, no już tutaj padły wszystkie w zasadzie słowa podziękowania i szacunku i zaufania i wszystko to, co jest związane z DuoLive, także wielkie dzięki. Dariusz, wielkie dzięki Tomasz za to, co powiedziałeś. Słuchajcie, mi się teraz przypomniało tak ad hocowo sytuacja i to też pokazuje, w jakim żyjemy świecie. Jestem w branży 24 lata i jak jeszcze w poprzedniej firmie robiłem Zooma, to było około 18 lat temu, to żeby w ogóle zrobić Zooma, bo znalazłem taki program, musiałem jechać do Katowic, podpisać taką umowę z firmą Wiko, do dzisiaj pamiętam jak się nazywała, jakieś zobowiązania brać ogromne na siebie i każdego musiałem przekonać, żeby zainstalował jakiś program u siebie na komputerze i był też ograniczenie chyba do 40 osób, jak dobrze pamiętam. Także, a popatrzcie, dzisiaj nas tłumaczy sztuczna inteligencja, no to jest coś wyjątkowego, coś, co jest, myślę, że przełomowe też w tej branży naszej. To pozwala nam jeszcze szybciej działać, jeszcze mocniej iść do przodu i to właśnie w nawiązaniu do Darku, to co powiedziałeś. Jesteśmy 10 lat już w DuoLive. 10 lat przygody, 10 lat bym powiedział takiej niesamowitej przygody i rozwoju, gdzie zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy praktycznie od jednego produktu, 2 produktów, od wymyślenia nazwy firmy i wszystko to, co wtedy mieliśmy mocno, głęboko w sercach, w głowach, wszystko się to w zasadzie zrealizowało. Często ktoś pyta, czy jesteście zadowoleni, dumni z tego, co dzisiaj jest. My zawsze mówimy tak, tylko że my to w głowie mieliśmy 10 lat temu. Nasze głowy są już za 10-15 lat do przodu. Oczywiście cieszymy się z tego, co jest dzisiaj i oczywiście też cały czas poprawiamy to, co jest do poprawienia, jak choćby produkty, to, co pewnie no też dziś może jakąś nutkę tajemniczości wam powiemy, co będzie też mówione na BDS-ie. I naprawdę to tak z nostalgią się patrzy na te lata, które minęły. Wiele firm w tym czasie, gdzie myśmy powstawali, które były naprawdę mocno się rozwijały, dzisiaj ich nie ma. Gdzie wielu z nas się śmiało gdzieś na początku, tak, że to firma z Polski, 4, że tak powiem, jeźdźców apokalipsy chce coś zrobić, nie dawali nam za dużo szans. Gdzieś nawet niektóre komentarze do dzisiaj są na internecie z 2012-2013 roku. A dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Dostarczamy produkty do dziesiątek krajów. Mamy już masę produktów, które nawet ciężko by było wymienić jednym tchem, jakie to są produkty. Programy samochodowe, wycieczki, wyjazdy. Ostatnio niedawno mieliście okazję być też w Egipcie. Prawie ponad 500 osób było. Flota samochodowa potężna, coś, co jesteśmy też fenomenem na skalę
europejską wręcz, bo nie każda firma może się poszczycić takim programem flotowym, że można otrzymać samochód już na pozycji kierownika zespołu i mało tego bez jakichś większych zobowiązań, tylko go w zasadzie tankować. Także to, co kiedyś było taką, wiecie, taką tylko i wyłącznie intencją, tylko albo aż i takim myśleniem, takim wizjonerskim, spowodowało, że to się po prostu zmaterializowało. I to jest właśnie wyjątkowe w DuoLive, że myślę, że u każdego człowieka, że każdy, kto jest w stanie coś sobie wymyśleć, jest w stanie też to zrealizować, tylko że musimy mocno w to wierzyć. Nawet jak nikt w was nie wierzy, to jeżeli wy sami w siebie wierzycie, to jesteście w stanie to zrobić. I po to jest DuoLive, żeby właśnie dać te możliwości. I to mnie najbardziej właśnie, tak bym powiedział, kolokwialnie mówiąc, podnieca i kręci, że każdy dostaje tą samą szansę. Wszyscy dostają tą samą szansę. Nieważne, w jakim kraju mieszkasz, ile masz lat, jakie masz doświadczenie, jakie masz w zasadzie umiejętności, czy jakie masz wykształcenie, etc. Każdy dostaje dokładnie tą samą szansę. Pytanie, co kto z tą szansą robi? Czy bierze ją, mówi, teraz ja się nią zaopiekuję i będę zgodnie z pewnymi wytycznymi, działaniami, zasadami budował tą swoją niezależność, czy ktoś powie, no jaka to szansa za 500 zł, czy 1000 zł, czy 200, czy 300 euro, bo ludzie są nauczeni, żeby coś docenić, żeby zbudować jakiś duży biznes, to muszą dużo zainwestować. I wtedy mają motywację do tego, żeby odzyskać tą inwestycję. Tutaj ta inwestycja jest praktycznie zerowa, bo się otrzymuje produkty pełnowartościowe, ale zaangażowanie, czas, poświęcenie, uważność, koncentracja powoduje, że po pół roku, roku, 2, 3, 4, 5, 10, tak jest dzisiaj Tomasz. Ja pamiętam dokładnie, jak Tomasz przyszedł na pierwszy event we Wrocławiu, podszedł do mnie i mówi, jak on tu może zaistnieć. Mówię, jak się nazywasz? Tomasz Zabawa. Mówię, o, jak Tomasz Zabawa, to będzie zabawnie, nie? Musisz po prostu zacząć iść z nami krok po kroku i robić pewne rzeczy. I każdy zaczynał tak samo i to jest fenomen, dlaczego Tomasz osiągnął sukces, a dlaczego inne osoby, które wtedy startowały, albo ich nie ma w firmie, albo nie osiągnęły tego takiego sukcesu wymarzonego. Ja bym powiedział tak, że Tomasz jest jedną z osób, która odniosła najwięcej porażek w firmie. I to, że odniosła najwięcej porażek i że za każdym razem wstawała, podnosiła się, szła dalej do przodu, jest dzisiaj w tym miejscu, gdzie jest. Dlatego przepis na sukces w DuoLive jest bardzo prosty. Musisz ponieść najwięcej porażek, ile jest to możliwe. I za każdym razem się podnieść i iść dalej. Także to po tych 10 latach to jest taka wdzięczność, Darku, za to. No my z Darkiem znamy się chyba już z 15 lat, długo przed DuoLive. I to jest też mega fajny czas przyjaźni, czas znajomości, czas takiego zaufania, że człowiek już się tyle lat zna, nigdy się na sobie nie zawiódł. I to jest takie budowanie właśnie społeczności ludzi odpowiedzialnych, ludzi, którzy chcą sobie pomagać nawzajem, robić fajne rzeczy, bawić się, oczywiście ciężko też pracować, ale mieć to takie poczucie, że no, mam te tysiące w zasadzie telefonów gdzieś w komórce, jeżeli bym coś potrzebował, zawsze mogę zadzwonić, zawsze mogę się czegoś dowiedzieć, dopytać, gdzie w tradycyjnym biznesie tego nie ma. Tradycyjny biznes się całkowicie innymi, wiecie, to no, troszkę my jesteśmy jako współzałożyciele w tradycyjnym biznesie. No my nie zadzwonimy do innej firmy marketingu sieciowego i nie zapytamy właścicieli, słuchajcie, co wy takiego robicie, że robicie, nie wiem, 10-20 miliardów dolarów obrotów rocznie. My musimy sami do tych pewnych rzeczy dochodzić. Dlatego jestem zachwycony, że mamy taką świetną organizację, takich ludzi, takich liderów. Dzisiaj mieliśmy okazję też mieć spotkanie Rady Liderów, gdzie też dużo rzeczy było poruszane. I tu wielkie podziękowanie też dla całej Rady Liderów, bo słuchajcie, oni naprawdę godzinami spędzają na wsparciu biura, firmy, współzałożycieli, na doradzaniu za coś, co nie mają płacone. To są po prostu non-profit działania, ale to powoduje, że dzisiaj DuoLive jest tu, gdzie jest i jest, jakie jest po prostu, a będzie tylko lepiej. Także dzięki na twoje, Tomasz, ręce składam podziękowania dla całej Rady Liderów. Cała Rada Liderów na pewno to słyszy. Ja jestem zaszczycony, że mogę jakby osobiście odebrać twoje podziękowania, ale my też jako Rada Liderów i w ogóle wszyscy dyrektorzy, liderzy jesteśmy wdzięczni za to, co zrobiliście jako 4 współzałożyciele i pomysłodawcy
co zresztą zaczęło się od ciebie, od twojego pomysłu na samym początku, więc to jest przestrzeń, niesamowita w ogóle przestrzeń i taka dana możliwość każdemu zwykłemu, w cudzysłowie, Kowalskiemu, nie obrażając Kowalskich, każdemu zwykłemu zabawie dana możliwość, więc generalnie taka rzecz zdarza się bardzo rzadko, ponieważ tą przestrzeń, którą żeście stworzyli, to nie tylko stworzyliście dla siebie, tylko ona była tworzona przez nas wszystkich i to bardzo rzadko się zdarza. Nawet w naszej branży, no jednak, czy mówiąc wprost, właściciele czy założyciele różnych firm marketingu sieciowego bardzo mocno się separują od liderów, ale tak naprawdę właściwie razem zawsze te firmy są budowane. I ja jestem ogromnie wdzięczny, że wzięliście sobie to do serca na samym początku i daliście możliwość współtworzenia Duolive od samego początku razem. Mnie te historie, słuchajcie, bardzo mocno dotykają. Jak Piotr powiedziałeś, ja już sobie wyobrażałem, kto z was, dajcie mi na czacie, wyobrażał sobie to pierwsze spotkanie Piotra z Tomkiem, jakiś Tomek, zabawa, on chce tutaj działać. To jest niezwykłe, bo nigdy nie wiesz, czy ściskasz rękę kolejnemu prezydentowi klubu Duolive. To, żeby dojaśnić tą wizualizację, tak, żeby sobie zwizualizować, we Wrocławiu to była chyba jedna z pierwszych konferencji takich dużych. To była pierwsza, tak. Pierwsza. Tak. I słuchajcie, we Wrocławiu było 800 osób. To była duża taka pompa, hala i tak dalej, 800 osób. Event się Hala skończył. stulecia, jakby ktoś kojarzył. Tak, to hala stulecia. event się skończył. Ja tam byłem sam. Spotkałem paru znajomych na tej konferencji, ale byłem tam sam i właśnie po evencie zszedłem na dół, bo jakby scena to jest taka troszeczkę teatralna sala, tak, że kinowa, że są na podwyższeniu krzesła i te fotele. Zszedłem z widowni, wszedłem na scenę i mówię, Piotr był taki bystry, taki błysk w oku i tak dalej, podszedłem do Piotra. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Zabawa. No, chciałbym tak troszeczkę bardziej dowiedzieć się, jak można tutaj razem wspólnie zbudować ten biznes. To było nasze pierwsze spotkanie. I słuchajcie, to było 800 osób. Śmiem twierdzić, że z tych 800 osób na tym pierwszym evencie we Wrocławiu na ten moment zostało, może nie wiem, Piotr, może mnie poprawisz, ale może z 5%? O, to by trzeba, myślę, że nie więcej. No to Około. są też Ostatnio takie mieliśmy statystyki. na nie? TFT przejście przez scenę tych pierwszych klubowiczów Duolive, więc tam było około 50-60 łącznie osób. No. Ale dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, mnie to tak bardzo inspirują takie początki, takie historie, bo w tej historii każdy z nas, każdy z was, moi drodzy, może odnaleźć siebie. Może odnaleźć właśnie siebie, bo każdy z nas zaczyna w tym samym miejscu. Tomek Zabawa, ja, wy, każdy z nas zaczyna z tego samego miejsca, a czasami nawet ci ludzie, którzy osiągają największe sukcesy, zaczynają z gorszego miejsca, niż większość ludzi dzisiaj jest. I dwie takie historie tych pierwszych liderów Duolive będziecie mogli, słuchajcie, usłyszeć właśnie 18-11 tu na naszym BDS Online, dlatego że będziemy mieli Łukasza Kołodzieja, który dzisiaj jest dyrektorem generalnym klubu Duolive, i Norberta Warzyszyńskiego, który jest wiceprezydentem. Piotrze, jakbyś mógł w 2 słowach tak jakby przypomnieć nam wasze pierwsze spotkanie, jak to się w ogóle z nimi zaczęło, bo oczywiście od nich usłyszycie 18 listopada, będą mieli fantastyczną sesję Rady Liderów. Tak, to właśnie aż się, wiesz, taka nostalgiczna łezka wokół kręci. Pamiętam dokładnie ten czas, jak spotkałem się z Norbertem Warzyszyńskim. Spotkaliśmy się pod Opolem. Ciężko by mi było chyba tam trafić do tego hotelu. Z Norbertem Janeczkiem i z Norbertem Warzyszyńskim. I Norbert wtedy przyjechał, bo wiadomo, myśmy wcześniej też, Darku, z tobą współpracowali w innej firmie marketingowej, gdzie nie zostaliśmy tak fajnie potraktowani i zdecydowaliśmy po paru miesiącach właśnie, że zaczniemy robić coś swojego i zadzwoniliśmy do Norberta. Przyjechał Norbert, mówimy: słuchaj Norbert, zaczynamy działać, budować pewne przedsięwzięcie. Norbert pyta, jak się firma nazywa? Mówię: słuchaj, jeszcze nie mamy nazwy, ale coś wymyślimy, nie?
A co będziemy robić? Jakie będą produkty, usługi? Słuchaj, nic się nie martw, coś wymyślimy, ale na razie jeszcze, wiesz, ważne jest to, czy ty nam zaufasz kolejny raz i pójdziesz z nami. I wtedy sobie mocno uścisnęliśmy dłoń i Norbert mówi, dobra, to działamy. Nieważne, jak się będzie firma nazywać, nieważne, jaki będzie plan, jakie będą programy motywacyjne, w ogóle nie było w ogóle takiej rozmowy na ten temat. Tu się liczyło to zaufanie, czyli coś, co jest mega ważną rzeczą w biznesie sieciowym, gdzie cały biznes budujemy praktycznie na zaufaniu, bo na początku, jeżeli się idziesz do nowej osoby, do znajomego, przyjaciela, to przecież on nie zna firmy, nie zna produktów, nie zna doktora Kardasza, nie zna całej filozofii. On ufa tobie. I teraz zawsze powtarzam, że największy biznes zbudują te osoby, które zaprzyjaźnią się z jak największą ilością osób. I też to jest takie wynagrodzenie dla nas, jakim byliśmy człowiekiem do tej pory. Czy nikogo nie oszukaliśmy, byliśmy uczciwi, mieliśmy dobrą reputację wśród znajomych, przyjaciół, rodziny, bo wtedy mamy, wiecie, tą szansę, że ludzie nam zaufają. Jeżeli ktoś do tej pory nie był do końca może przejrzysty, taki czysty, no to może się gdzieś mieć jakieś wyzwania, ale tak to się zaczynało. A z Łukaszem spotkaliśmy się we Wrocławiu tam niedaleko tej autostrady A4 i pamiętam, Łukasz przyjechał wtedy z Karoliną. Nie wiem, czy Karolina jest dzisiaj tutaj na Zoomie, ale Łukasz mówi, słuchaj, siądźmy gdzieś razem na boku, bo nie chcę nic brać tu Karoliny, bo mi znów powie, że coś wymyślam, a ona jest antynastawiona na ten moment do wszystkiego. I wiem, że Karolina sobie siedziała gdzieś tam z boku, a myśmy z Łukaszem rozmawiali, po czym tak gdzieś po godzinie gdzieś Karolina się do nas, że tak powiem, dosiadła i zaczęła słuchać, o czym my mówimy. Także to były takie dwa ważne spotkania i to są osoby, które powiedziały wtedy też tak, nie wiedząc, jak się nazywa firma, jaka będzie jej, wiecie, skład, kto będzie prezesem, dyrektorem, jaka będzie siedziba, gdzie będzie, wiecie, to jest coś fenomenalnego, bo to był taki czas, gdzie główną rolę grała wiara. Wiara i zaufanie w to, że chcemy coś razem zrobić. Jeszcze nie wiedzieliśmy do końca co, ale że chcemy to zrobić razem. Także cieszę się, że Łukasz i Norbert będą na tym właśnie wyjątkowym BDS-ie, opowiedzą pewnie swoje historie i warto się też od nich inspirować, bo słuchajcie, co trzeba mieć w głowie, jaką trzeba być osobą, jakim trzeba być liderem, to co Tomasz też powiedział, żeby zacząć, kiedy nie było nic pewnego, nic, po prostu trzeba było to tak by wejść troszeczkę z taką maczetą do, wiecie, buszu i wycinać tą pierwszą ścieżkę, a dzisiaj mamy piękną autostradę z wymalowanymi pasami, gdzie można 300 na godzinę jechać. Jeszcze wam damy do tego celu samochód, który też tyle wyciągnie, nie Tomek? Tomasz wie. Absolutnie. Pojazd jest niesamowity. Nie wiem nawet, czy można to przyrównać do 300 km na godzinę. Jakby, wiecie, po przystąpieniu do naszego projektu, to moje życie przyspieszyło naprawdę w kosmicznych prędkościach rocznie. Więc generalnie to jest naprawdę niesamowity pojazd, oczywiście dla osób, które bardzo mocno chcą zmienić życie, które bardzo mocno wierzą w siłę swoich marzeń i które bardzo mocno się zaangażują. I to, co powiedział Piotr, czy ta droga jest usłana różami? Pewnie, że tak, ale te róże mają bardzo dużo kolców. Ważne, żeby po prostu tą drogą iść bez względu na te kolce usłaną różami. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby nie poddawać się wtedy, kiedy się nastąpi na taki kolec, tak? Gdzie się tam coś wydarzy po drodze, gdzie będzie jakieś wyzwanie, spadek formy, jakieś doły, nieraz depresje spowodowane brakiem wyników i tak dalej. Nie poddawać się, po prostu iść, czołgać się, być razem, uczestniczyć w życiu naszej organizacji, po prostu być. I prędzej czy później ten sukces po prostu przyjdzie. Tyle z historii, to jest naprawdę, słuchajcie, myślę, że tutaj z Piotrem moglibyśmy i z Dariuszem, bo przecież też jest w sumie prawie od początku, od samego początku też. Dariusz jako pierwszy otrzymał samochód w ramach programu flotowego, nie wiem czy wiecie, więc wtedy patrzyłem, wow, kiedyś też tak będę, kiedyś też taki samochód otrzymam i faktycznie się wydarzyło. To naprawdę jest kawał historii. Myślę, że tutaj w trójkę moglibyśmy o tym opowiadać do rana, a jak się wszyscy tutaj w trójkę rozkręcimy, to rano nas zastanie.
Oczywiście. Słuchajcie, Tomek, tak mówiłeś o tych kolcach, o tym wszystkim, przypomniało mi się taka fajne powiedzenie Eleonora Roosevelt kiedyś powiedziała, że każdego dnia zrób coś, co cię przestraszy. Bo to powoduje, że wtedy wiesz, że się rozwijasz, bo jeżeli byś robił non-stop codziennie to samo, no to znaczy, że troszkę stoisz w miejscu. Dlatego ważne, warto każdego dnia stawiać czemuś czoła, coś robić nowego, coś, wiecie, czasami czuć ten nawet strach, robiąc coś, bo to znaczy, że wtedy sobie poszerzasz tą taką świadomość działania. I no, to jest ważne, nie? Bo my jesteśmy innymi ludźmi, tymi, którzy byliśmy, jak startowaliśmy. Nawet to widać na tym filmie, po zdjęciach, Pewnie, że tak. po nagraniach, po tym wszystkim. No, byliśmy tacy, wtedy się nie dziwię, że nam niektórzy tak się patrzyli na nas troszeczkę jak na jakichś takich, wiecie, niespełna rozumów ludzi, którzy nie widzą żadnych przeszkód i po prostu idą na całość. Ale to jest to, jak się coś, wiecie, w coś się głęboko wierzy i ma się to takie nastawienie, że zrobimy to, zwyciężymy, to po prostu cały wszechświat się układa, wszystkie gwiazdy stoją po naszej stronie i to powoduje, że to się po prostu dzieje, nie? Dokładnie, Piotr. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli twój powód jest wystarczająco silny, to sposób zawsze się znajdzie. To jeśli, więc my bardziej, wiecie, moi drodzy, to do was teraz też, no wszystko zresztą dzisiaj jest do was, ale ja też, my zabieramy też do siebie, to jest do was. Musicie być na tym BDS-ie, ponieważ potrzebujecie usłyszeć to, co Norbert, Łukasz mają do powiedzenia, bo oni będą mówić właśnie o tym powodzie, co ich pchało do tego, jak oni ten powód znaleźli, że kiedy nie było nic, słyszeliście, oni się przyłączyli, ale też co pozwoliło im zbudować tak ogromne organizacje praktycznie z niczym. I to naprawdę, wiecie, jak będziecie, zrobicie notatki, weźmiecie sobie to do serca, co oni mają do powiedzenia, to słuchajcie, naprawdę wasz biznes może wystrzelić, wasze zespoły i organizacje, bo to wy jesteście pokrywką waszego zespołu. Oczywiście z tych inspiracyjnych, motywacyjnych rzeczy będzie, słuchajcie, też sesja z Joasią Gdaniec. Tematem sesji będzie po co tu jestem, więc naprawdę tego rozwoju osobistego, tej inspiracji będzie bardzo dużo i co ważne, te wszystkie sesje na tym BDS-ie będą na żywo, więc to będą sesje na żywo ze studia lub na żywo z Zooma, w zależności od osoby. Także cały BDS, mimo że jest online, to nie będą jakieś nagrania, to będzie, słuchajcie, wszystko będą sesje na żywo. Więc naprawdę, moi drodzy, warto być i się inspirować. Jeśli ktoś z was jeszcze nie ma biletu, to będziecie mieli dzisiaj niespodziankę. No ale tych niespodzianek będzie więcej, bo wspomniałeś, Piotr, o Radzie Liderów. Tomku, czy Rada Liderów ma jakieś przecieki? Co takiego ekscytującego może usłyszymy na tym BDS-ie? Bo wiem, że będzie Karol Szczerkowski robił wywiad z doktorem Kardaszem. Może coś tutaj... No to ładnie, Darek. Tutaj jakby jestem troszeczkę w kłopocie, mnie tutaj postawiłeś. Kto chce się dowiedzieć, niech napisze na czacie jak. Kto chce usłyszeć teraz, czy Tomek zna jakieś nowości, może... Zobacz, Tomku, już się nie wymigasz. No aż się zgrzałem teraz. A ja zamykam uszy, Tomasz, wiesz. No i właśnie, oczy. postawiłeś Nic mnie nie tutaj widzę, nic nie pod- słyszę. Pod ścianą. Ale mówią, mnie że tutaj nikomu nie postawiłeś. powiedzą. Nie wiem, co Piotr z tym zrobi i tak dalej. Ja liczę tutaj na naszą długoletnią przyjaźń, że jakieś konsekwencje jakby zbyt mocnych nie poniosę. To będzie ta moja taka lepsza strona, wiesz, taka Okej. delikatna. Delikatna, dobra, to na to będę liczył. Jakby to powiedzieć, żeby to zabrzmiało elegancko i żeby też zbyt dużo nie powiedzieć, bo nie mogę. Faktycznie mieliśmy dzisiaj Radę Liderów. Radę Liderów mieliśmy dzisiaj, słuchajcie, ja tylko zerknę, bo Słuchajcie, 2,5 aha. godziny trwała, to tylko zaznaczę. Wow. No 2,5 tutaj też już godziny. dostałem SMS-a, więc nie tylko Piotr słucha. Postawiono mnie tutaj też pod ścianą drugą. Moi drodzy, mieliśmy dzisiaj Radę Liderów i faktycznie rozmawialiśmy na tematy różne. Zawsze rozmawiamy na tematy różne i bardzo poważne. Tutaj, tak jak powiedziałem, ogromne podziękowania, bo cały zarząd bardzo mocno jest otwarty na to i też dyrektorzy pionów w naszej firmie na to, żeby to budować razem. Moi drodzy,
na tym BDS-ie będzie premiera nowych produktów, które wejdą Wow! do sprzedaży 16 listopada. I tak już powiedziałem za dużo. Nie jestem w zarządzie, nie jestem w firmie i tak dalej, a to wypłynęło ode mnie, więc sorry Piotr, ale no tutaj, no dobra, zaryzykowałem, musiałem jakby troszeczkę sprzedać tematu. 16 listopada wejdą do sprzedaży nowe produkty Tak. i na BDS-ie będzie I to ich, nie 1, nie 2 i nie 3. no naprawdę i tak już powiedziałem dużo. Resztę to już jest po twojej stronie, no ty Okej. jesteś współzałożycielem, jakby nie poniesiesz żadnych konsekwencji, no zresztą ja też pewnie bym nie poniósł. No słuchaj, jak nas prezes słucha, to nie wiadomo, czy zaraz ja tu nie dostanę jakiegoś SMS-a. Na razie Wow! nic nie dostałem. Tak więc słuchajcie, ten BDS naprawdę będzie mocnym wydarzeniem online'owym, gdzie no, dużo rzeczy zostanie powiedzianych, zostanie też podsumowane te 10 lat, zostanie podsumowany też ten rok, który był bardzo ciekawym rokiem. I także będzie przekazanych sporo informacji na temat tego, co czeka nas w nowym roku. My jako Rada Liderów też już wiemy, co czeka nas w nowym roku pod kątem eventów i naszych spotkań, których, znowuż jakby to powiedzieć, będzie dość sporo i dość bardzo wartościowych, tak jak zawsze, ale myślę, że będziemy się widywać dość często. Przytulać się też. I Piotr tutaj zasugerował, że się będziemy też przytulać, więc też będzie dość ciekawie. I to wszystko w 100%, o tym wszystkim w 100% dowiemy się na BDS-ie 18 listopada na naszym online'owym. Ja tutaj mam troszeczkę problem, muszę wam powiedzieć, z tym BDS-em, który teraz będzie 18 listopada, bo tak, on będzie online'owy, ale my wszyscy będziemy na żywo. Więc to nie będzie tak, że jest to jakieś nagranie w internecie, które będzie można odsłuchać później. Pewnie tak będzie nagrane i pewnie później będzie można odsłuchać, natomiast my wszyscy w tą sobotę, 18 listopada, będziemy na żywo. I to też będzie taki dla nas test pod kątem tłumaczenia, bo też będzie tłumaczenie poprzez sztuczną inteligencję, tak jak teraz. Dlatego też liczymy tutaj na waszą wyrozumiałość, ale też docenienie tego, że wszyscy jesteśmy razem, wspólnie 18 listopada, podsumowując całe te 10 lat, kończąc urodziny, dziesięciolecie i podsumowując ten bardzo ciekawy rok. No zaczniemy w zasadzie, wiecie, to jest coś takiego jak umarł król, niech żyje król, tak? Będziemy w zasadzie kończyć jedną dekadę i otwierać kolejną, także ja zawsze zachęcam, żeby każdego tego typu event, szkolenie potraktować tak, jakbym dzisiaj zaczynał od zera, tak? Ja jeździłem też, Darku, jeździliśmy na międzynarodowe konwencje od Lizbony po Barcelonę, Madryt, etc. I za każdym razem, jak jechałem pierwszy, drugi, czwarty, piąty, 10 i tuż po 5 latach zawsze odkreślałem taką grubą kreskę i startowałem jakby niejako od zera, czyli mając to doświadczenie, umiejętności, wiedzę, pozycje, pieniądze, zespół, ale zawsze człowiek tak przyjeżdżał i starał się jakby mając te wszystkie takie argumenty, zaczynać od zera i wtedy jeszcze mocniej, jeszcze szybciej się budowało ten biznes. Także słuchajcie, dużo jeszcze rzeczy jest nieodkrytych. Wierzę, że to będzie też taki przełomowy BDS, gdzie zamkniemy pewną dekadę i to jest też taki, słuchajcie, przykład na to, jak my jesteśmy elastyczni, bo wiemy doskonale, skąd się wzięły Business Development Seminars online. No, zdarzyło się to poprzez pandemię, tak? Myśmy byli na to przygotowani, odpowiednie studio nagrań, odpowiednie, wiecie, wyposażenie, sprzęt, wiedzę, doświadczenie. Myśmy bardzo szybko przeszli do tego świata online'owego, gdzieś, gdzie niektóre firmy do dzisiaj, wiecie, nie przeskoczyły jeszcze to, co myśmy już zrobili, choćby wirtualny prezenter już był gotowy. Także myśmy pewne rzeczy przewidywali, ale teraz, kiedy jest, wiecie, już pełna swoboda spotkań, działań, też wiemy doskonale jako marketingowcy, bo też jesteśmy w tej branży, że najlepsza skuteczność jest wtedy, kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy, kiedy sobie siądziemy, wypijemy kawę, zjemy razem obiad.
podamy sobie dłoń, wiecie, spędzimy ze sobą czas. Dlatego to jest ważne, że takie w zasadzie 2 słowa kluczowe są w tym Business Development Seminars online, ostatni w tym roku i to jest prawda, bo kolejne będą offline, tak? I to jest też taka ciekawostka, że idziemy w tym kierunku, żeby się znów zacząć spotykać, żeby znów dawać możliwość widzenia Duo Live, wiecie, nie przez dziurkę od klucza gdzieś przez Zooma, czy choćby przez telefon, czy gdzieś na jakimś spotkaniu 1 na 1, ale żeby wam pokazać szerszą perspektywę, to co my robimy, jak my robimy, żeby móc przyjechać ze swoim gościem, porozmawiać, spotkać się w kuluarach, porozmawiać z liderami, zapytać, jak ty to robisz, Tomasz, jak ty to robisz, Dariusz, jak ty to robisz, Łukasz, etc. Dlatego to jest tak ważne, żeby po prostu być uczestnikiem i o tym też będziemy mówić na tym właśnie BDS-ie online. Ja się tak przysłuchuję, mówicie dużo, tu podkreślacie na żywo. Ciekawe, ile będzie wpadek, słuchajcie, jestem taki ciekaw, nie? Czy ktoś tam coś przejęzyczy, coś powie, nie powie, Tego ktoś już się nie dosłabnie, cofnie, nie to wiem, bo to wytnie. różnie bywa. Słuchajcie, Także wpadki, tym bardziej warto być. wpadki na żywo zawsze są. Jedna, To jest jedna, piękne. jedna z tego stresu, który mnie tutaj Darek wywołał i postawił pod ścianą, wydarzyła się właśnie przed chwilą. Słuchajcie, w tym stresie, że no coś tutaj jednak przemycę, mimo że jest jeden z prezesów razem z nami z Rady Liderów, nie wpadłem na to, że 16 listopada jest przed 18 listopada. Aż te nowości wejdą do sprzedaży 16 listopada, czyli 2 dni przed BDS-em. Natomiast tak czy inaczej na BDS-ie dowiemy się dużo więcej informacji na ich temat i także w dniu premiery dowiemy się bardzo dużo rzeczy, informacji nowych na ich temat. Słuchajcie, Także, mam moi dla was drodzy, to niespodziankę. jest mega ważne. BDS jest mega ważny. Piotr, wiesz skąd to jest zdjęcie? Kurde, z Częstochowy. Tak. To jest ostatni stacjonarny BDS, który mieliśmy w lutym 2020 roku przed pandemią. Ale Moi no. drodzy, kto z was chciałby się znaleźć na tej sali? Napiszcie mi na czacie ja, a kto z was był z nami na tej sali? Napiszcie nam 1 na czacie. Kto był tam na tym BDS-ie, dajcie nam 1. Zobaczcie, ile 1. A ile ludzi chciałoby być? Tak 50... Ale skromniutko to wyglądało wszystko, nie? Tu jakaś kolumienka, no popatrzcie, jak to tak, kurczę, niby niedawno. No nie? zobaczcie, to pokazuje z jednej strony piękno, że byliśmy razem, z drugiej strony też jak bardzo my się rozwinęliśmy, tak? No wiecie, TFT, porównajcie sobie, ale to, słuchajcie, jest ten ostatni BDS i to, co Piotr powiedział, moi drodzy, więcej będziemy o tym mówić na teraz 18-11 na ostatnim BDS-ie online. Moi drodzy, 10 lutego 2024 w Krakowie, w Audytorium Maximum widzimy się, moi drodzy, na pierwszym BDS-ie w 2024 i od 3 lat pierwszy BDS na żywo i dajcie znać na czacie, kto będzie z nami. Ale słuchajcie, jest jeden minus tego wszystkiego, to jest ograniczona ilość miejsc. Ograniczona. Ja jak uruchomimy pewnie bilety, to będzie pewnie rekord i się wyprzeda moment. Ale musimy od tego zacząć, tak żeby po prostu zapełnić się, to się na pewno zapełni, ale też w Krakowie no, są pewnego rodzaju uwarunkowania, gdzie musiała być podpisana już umowa. Słuchajcie, no to jest znów taka, czuję się jakby znów startowało coś, wiecie, od zera, od początku, nie? Taki powrót do korzeni. Ale słuchajcie, na co chcę zwrócić uwagę? Ważne, żeby jak najwięcej was i waszych gości było na Business Development Seminars online 18, bo wtedy tam będzie wam o wiele łatwiej te osoby zaprosić, bo dopiero jak wy tylko przyjdziecie sami na ten BDS online, to no, dużo pracy będziecie musieli sami wykonać, żeby kogoś przekonać, zaprosić, żeby ktoś z wami pojechał do Krakowa. Dlatego tak ważne jest teraz, żeby zaprosić na ten Business Development Seminars online jak najwięcej gości,
Nawet, nie wiem, zaprosić do domu, zrobić kawkę, herbatkę, ciasteczka, włączyć telewizję, oglądać ten Zoom wspólnie z gośćmi, ale spowodować to, że słuchaj, to było online, a teraz jedziesz ze mną offline do Krakowa i to będziecie mieć o wiele łatwiejszą pracę do wykonania, żeby zabrać ze sobą te osoby, które będą wtedy z nami offline. I to jest bardzo ważny element, żeby nie czekać na tego 10 lutego i przyjechać znów samemu, tylko biznes się buduje poprzez to, że bierzemy ze sobą gości. Wiemy to doskonale, Darku i Tomaszu, nie? Oczywiście, i Że żeby to musimy mieć ze sobą gości, żeby oni zobaczyli, co my robimy i żeby się też zachwycili tym biznesem. Absolutnie tak. podstawa. Słuchajcie, tak, to jest podstawa. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że cały biznes, który my, liderzy, budowaliśmy w Duo Life od samego początku, był oparty o nasze wydarzenia. Myśmy ich mieli bardzo dużo oczywiście offline'owych, bo wtedy w internecie to nie było aż tak bardzo popularne, no pandemia zmieniła wszystko. I o tym będziemy mówić na BDS-ie 18 listopada. Uwaga, nie dość, że ostatnim BDS-ie, to jeszcze online'owym. I to jest naprawdę historyczny moment, ponieważ wracamy do tego, co nas tak naprawdę bardzo mocno budowało, czyli budowaliśmy biznes od eventu do eventu. I to jest naprawdę bardzo ważny przekaz i wszyscy, którzy dzisiaj zajmujemy stanowiska dyrektorskie, ten biznes budowaliśmy od eventu do eventu. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby być na tym evencie teraz, w listopadzie, 18 listopada, bo tam jeszcze, no naprawdę już dzisiaj nic więcej nie powiem, bo i dostaję SMS-y i tutaj Darek, i tutaj też no, szef siedzi ze mną na Zoomie, oczywiście kolokwialnie mówiąc, więcej rzeczy nie powiem, ale moim zdaniem skromnym na BDS-ie 18 listopada, że jak będziecie i dowiecie się o tym, o czym będziemy mówić, jakie są informacje do przekazania, co się wydarzy w Krakowie, myślę, że te bilety rozejdą się w ciągu jednego dnia. I tu jest informacja taka, że słuchajcie, dla wszystkich uczestników tego BDS-u 18 listopada online, ostatniego BDS-u online, będzie, moi drodzy, też specjalna okazja, żeby zakupić bilety na ten BDS w lutym 2024, więc znowuż, wiecie, żeby to wykorzystać, trzeba być teraz właśnie 18-11, bo to wszystko jest ze sobą połączone, bo tak jak Piotr powiedziałeś, my doskonale wiemy, jak ważne jest, żeby być na każdym, bo to jest, wiecie, taka trampolina. Ominiesz jedną, już daleko tak nie skoczysz, ale jeśli z jednej trampoliny przeskakujesz na następną, to twoje skoki są coraz dalsze, coraz większe. I my chcemy nagrodzić te osoby, które właśnie chcą robić kwantowe skoki, chcą z nami skakać i po te kosmiczne możliwości i dlatego chcemy nagrodzić te osoby, które właśnie naprawdę poważnie za to się biorą, dlatego bądźcie 18, bo wy dostaniecie tutaj najwięcej. Jeszcze dostaniecie kalendarz wydarzeń na 2024 rok, więc będziecie mogli zaplanować hotele, zaplanować wszystkie, wiecie, noclegi, przejazdy, wyjazdy z całym zespołem. No naprawdę, słuchajcie, po prostu trzeba być. I też, słuchajcie, wykorzystać potencjał miejsca, czyli Kraków. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowe, wiecie, rynek. Można cały zespół zabrać, wykorzystać ten potencjał, zrobić jakąś jeszcze integrację. Także dla kreatywnych osób, których mamy po prostu mnóstwo, dyrektorów, menadżerów, kierowników, warto sobie popatrzeć coś jeszcze naprzód, coś więcej. A jak zmienia się czasami ludzkie życie poprzez uczestnictwo, to tylko taki jeden przykład, bo ja nie byłem wtedy na tej auli, co wy byliście, co robiliśmy tego BDS-a, bo ja wtedy byłem w Kenii. Ja nagrywałem taki materiał, później był puszczony na tym, gdzie 13 października 2018 roku na jednym ze spotkań BDS w Częstochowie podszedł do mnie Marek Krakus i właśnie dał mi wizytówkę. Mówi, że przyleciał z Kenii i szuka pomocy, wsparcia. I od tego się zaczęła nasza też przygoda z Fundacją Help Furaha. Dzisiaj, słuchajcie, po 5 latach, to co się wydarzyło, w zasadzie wszystko to, co wtedy Marek nagrał, jest ten film zresztą na helpfuraha.org, w zasadzie się wszystko realizuje. Jeszcze jeden element został, czyli od stycznia ruszamy z budową. Też tam się wybieram do Kenii, bo mamy już cały projekt zrobiony, tylko teraz go zatwierdzamy w odpowiednich urzędach i będzie bicie pierwszej łopaty, słuchajcie.
a zaczynał od totalnego zera, przyjazdu tylko i wyłącznie na event, a została kupiona i ziemia, i wybudowana studnia, i samochód, i 46 kóz, których dzisiaj już jest 70. Zrobiliśmy marketing, wiecie, w kozach z kóz w Kenii i wiele, wiele rzeczy. To dzięki wam 240 dzieci są pod opieką. Także to są piękne czasy, piękne chwile, gdzie osoba, która przyleciała tysiące kilometrów, była na BDS-ie i wszystko się jej zmieniło. Także ja mocno w to wierzę, że jeżeli osoby przyjadą z odpowiednim nastawieniem na takiego typu wydarzenie, to my dajemy pewnego rodzaju narzędzia, możliwości do tego, żeby zrealizować każde pragnienie, jakie się ma. I Marek Krakus jest tu świetnym przykładem na to, że przyjechał, uwierzył, poznał nas, został przedstawiony później do zarządu, wrócił i bardzo dużo rzeczy się od tego czasu wydarzyło. Minęło już, słuchajcie, 5 lat. Popatrzcie, jak ten czas leci, nie? A zaraz będziemy budować centrum rehabilitacyjne. Fakt, nie udało nam się to do 5 lat wybudować, bo taki był plan, ale pewnie przez następne 5 lat wybudujemy. No i właśnie a propos tego czasu, już tak słuchajcie, myślę, że powoli kończąc, minęło 10 lat. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, kiedy to się wydarzyło. Nie mam pojęcia, kiedy to się wydarzyło. Dla mnie to jest jak jeden tydzień, jeden miesiąc, no rok czasu to jest maksymalnie. 10 lat minęło. I teraz no, mam bardzo wiele przemyśleń ostatnio na temat czasu i tego wszystkiego i tak dalej. Minęło 10 lat, ja nie wiem, kiedy te 10 lat minęło, ale to też jakby zwraca taką moją uważność na to, że następne 10 lat też tak minie. I teraz słuchajcie, chodzi o to, żeby na następne 10 lat wykorzystać na maksa. Wykorzystać na maksa, bo naprawdę jedną dekadę kończymy, ale rozpoczynamy następną. I o tym też bardzo dużo będziemy mówić, dużo na tym BDS-ie 18 listopada. To jest naprawdę mega ważny BDS online. Tym bardziej, że nie ma jakby żadnych limitów. Ten jeden ostatni raz online'owo. Zaproście jak najwięcej ludzi. Naprawdę to będzie bardzo mocny event. Czy będzie idealny? Pewnie nie. Będzie na żywo, więc generalnie wpadek będzie pewnie sporo, ale cóż, no jesteśmy sobą, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i tacy, jacy jesteśmy, doprowadziliśmy firmę przez te 10 lat do tego miejsca, w którym jesteśmy. I to naprawdę jest coś genialnego, bo wielu firmom, bardzo wielu firmom się to nie udało. Po prostu. Tak jest. A przed nami następne 10 lat, które też minie błyskawicznie. Słuchaj, Tomek, ja sobie właśnie uświadomiłem, że zaczynałem Duo Live, miałem 34, teraz mam 44, a za 10 lat będę miał 54. Nie rozmawiam z tobą. Najlepsze przed nami. Za 2 miesiące mam 50. Patrz, Piotr, ja zaczynałem Duo Life, miałem 33, zobacz. No, Ale 9 lat No. temu zaczynałem, więc teraz mam 42. słuchajcie, ale no czas tak i leci. To, co my robimy w tym czasie, to powoduje, gdzie będziemy za ten rok, 2, 3, 5, 10, 15, 20, ale to, co jest ważne też, to co też po sobie pozostawimy, nie? Bo każdy z nas, jak tutaj dzisiaj jest, ma dzieci, a dzieci się nam przyglądają i co my w tym czasie zrobimy? Czy my ten czas, wiecie, zmarnujemy, czy po prostu zrobimy coś, co pozwoli im łatwiej wystartować w życiu i po prostu damy im jakieś podwaliny do tego, żeby im było łatwiej, nie? Nie, że zrobimy coś za nich, bo ja też jestem tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, muszą pracować, muszą na siebie zarabiać, ale nic za darmo, natomiast nauczyć ich też szacunku do pieniędzy, ale na pewno będą mieć łatwiej niż my, kiedy myśmy nic nie dostali, nie? No, od zera się zaczynało, nie? Ale też No, myślę sobie, żeby zacząć od zera, to naprawdę trzeba było być w fajnym miejscu. No właśnie. A właśnie, bo No myśmy jeszcze byli, powiedz, wiesz, kto poniżej zaczynał od gruntu. zera, ten zaczynał od zera. To był w dobrej sytuacji, bardzo dobrej sytuacji był. Ale zobaczcie, słuchajcie, na te nasze skromne lata to widać, że Duo Life działa, prawda? Dajcie znać na czacie, że widać, że warto dbać o zdrowie, mieć produkty, mieć suplementację, mieć wiedzę też, że to zdrowie jest cenne, prawda? Ja myślę, że tutaj absolutnie nie widać tego wieku i zobaczycie, że za 10 lat my będziemy w jeszcze lepszej formie niż jesteśmy dzisiaj, bo czas działa na naszą korzyść, jeśli my wiemy, jak go wykorzystać. Czas, pomyślcie o tym, czas działa na twoją korzyść, jeśli dobrze go wykorzystujesz. I na pewno udział w tym BDS-ie teraz 18-11 jest bardzo dobrym wykorzystaniem tego czasu. I ja wam powiem, że przewidzieliśmy dzisiaj dla was niespodziankę.
dla wszystkich osób, które uczestniczą w tym dzisiejszym webinarze, a było ich ponad 400, teraz mamy 395, ale jest jeszcze transmisja. To gratulacje dla wszystkich uczestników, dla wszystkich, którzy uczestniczą w dzisiejszym webinarze i możecie przekazać tę informację dalej, więc możecie zrobić sobie teraz zdjęcie. Od 20 dzisiaj, czyli to już się rozpoczęło, do jutra, do 19:59, słuchajcie, mamy specjalną ofertę na udział w tym ostatnim BDS-ie online, na którym, przypominam, będzie podsumowanie tego roku jubileuszowego przez zarząd. Będą, słuchajcie, nowe produkty, będzie doktor Karol Szczerkowski. W ogóle tego BDS-a będzie prowadził na żywo nikt kto inny, ale boski Karol Szczerkowski. Ciekawe, jak sztuczna inteligencja to przetłumaczy. Karol już się zrobił doktorem? Doktor Karol Szczerkowski? Doktor, proszę. No właśnie, Kurde, mówię, nie wiem, jak ta inteligencja to przetłumaczy. Więc słuchajcie, będą nowe produkty, będzie Karol Szczerkowski, dr Piotr Kardasz, będą inspiracje do tego, aby wytrwać, aby naładować swoją, wiecie, no tą swój umysł, tą motywacją, inspiracją, znaleźć kolejne powody, aby wytrwać, kolejne powody, żeby jakby stać się tym liderem, wejść na kolejny poziom, czyli Joanna Gdaniec, Łukasz Kołodziej, Norbert Warzyszyński. Będzie, słuchajcie, informacja, szczegóły o tym BDS-ie offline i będzie specjalna promocja oraz cały kalendarz eventowy na nadchodzący rok. I słuchajcie, jeszcze wiele, wiele więcej, więc żeby każdy z Was mógł wziąć udział w tym BDS-ie, zrobiliśmy taką super promocję do jutra, tylko do jutra, czyli 24 godziny macie. Słuchajcie, kupujcie dla siebie, dla swoich gości. Zobaczcie, mamy dzisiaj dopiero 6, więc mamy 12 dni jeszcze, prawie 2 tygodnie. Nie ma opcji, żeby ktoś z Was, kupując sobie i jeden, 2, 5 osób na tyle, na ile się czujecie, żebyście tego po prostu, tych osób nie znaleźli na BDS online, gdzie wiecie, nikt nie musi jechać, niczego bukować, jakby ponosić tych kosztów. Po prostu siadasz sobie przed ekranem, przed komórką i ten ostatni raz, ale jakże wyjątkowy, będziesz z nami na żywo i to będzie historyczny BDS. Słuchajcie, ten BDS na pewno przejdzie do historii, więc bądź też częścią tej historii, ale to tylko przez 24 godziny dla tych z Was, którzy nie mają tego biletu i widzimy się 18-11. Panowie, bardzo Wam dziękuję, Piotr, Tomasz, za Wasz bardzo cenny czas, który dzisiaj zainwestowaliście w naszych klubowiczów, w naszych gości, których serdecznie pozdrawiamy, jeśli ktoś był pierwszy raz. Dzięki wielkie, chłopaki. Dla mnie to była dzika, oszalała przyjemność. Ciekawe, jak to IT, nie IT, tylko sztuczna inteligencja przetłumaczy. No, dzięki kochani. Również dzięki Darku za jak zawsze entuzjastyczne prowadzenie całego spotkania. I wierzę, że spotkamy się i 18 i później w lutym już na żywo i wystartujemy bardzo, bardzo mocno rok 2024, bo słuchajcie, czeka nas naprawdę coś fenomenalnego, wyjątkowego i to spowoduje, że ta rakieta, która wystartuje, a niedługo będą ogłoszone też wyniki, kto poleci, że tak powiem, na Florydę, no, doprowadzi nas do kolejnych wzrostów i sukcesów. Także wielkie dzięki. Dzięki, Tomasz. Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Dzięki wielkie i moi drodzy, wielkie dzięki dla Was wszystkich uczestników. Słuchajcie, rusza oferta, logujcie się do swoich sklepów, już jest ta oferta dostępna na sklepie. Jeśli nie macie, kupujcie sobie, kupujcie dla swoich gości, na pewno dla swoich klubowiczów. Słuchajcie, jeśli macie organizację, kupcie sobie więcej biletów i na pewno w ciągu tych najbliższych niecałych 2 tygodni rozdystrybuujecie to w swojej organizacji, ponieważ to jest ostatni BDS w tym roku i trzeba na nim być, żeby złapać wizję tego, co przed nami. Także moi drodzy, dzięki wielkie, miłego wieczoru i do zobaczenia 18-11 na BDS-ie. Pozdrawiam Was, cześć. Ciao, ciao.